Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski, redaktor Mateusz Lech. Zapraszamy na codzienny ekonomiczny przegląd informacji prosto z serca Rosji. Dzisiaj dużo ciekawych informacji, przedstawimy je razem z Mateuszem, natomiast na sam początek duże podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają, pomagają, którzy są z nami. W piątek coś przygotowujemy dla osób, które wspierają, które są patronami, czy tak, Mati? Coś Nie, wiesz na ten dla temat? wszystkich przygotujmy, Dla dla wszystkich. wszystkich, Dla ale w wszystkich będzie. szczególności dla patronów i wspierających, gdyż to dzięki nim, i to mówimy poważnie, możemy kręcić te materiały, możemy siedzieć nad tym i skupiać się tylko na tworzeniu tych materiałów, nie musimy się martwić o inne sprawy. A przechodzimy do tego, co w dzisiejszym zestawieniu. Pentagon kupuje rosyjską ropę. Zdarzyła się taka sytuacja, za chwilę opowiemy coś więcej. Później opowiemy o tym, jak Pieskow straszy Polskę. Następnie powiemy o wpływach z VAT, które pomagają rosyjskiemu budżetowi i to widać jak na dłoni. Później epidemia odry w Rosji. Kilka ciekawostek na ten temat. Następnie o kredytach preferencyjnych i załamaniu na rynku domów indywidualnych, a na koniec Azja Centralna wyśle zieloną energię do Unii Europejskiej z pominięciem Rosji. I żeby nie przedłużać, od razu przechodzę do pierwszego. I jeszcze czekaj, powiem jak sytuacja wygląda na rynku giełdowym, jak wygląda pogoda. Pogoda tak jak wczoraj w Rosji, a więc teraz możemy powiedzieć jak wyglądają ceny akcji i surowców oraz dewiz. Słuchajcie, no wczoraj bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o rynki światowe, jeżeli chodzi o polski parkiet, amerykański parkiet. Dlaczego? No właśnie, jeżeli chcielibyście posłuchać, dlaczego wczoraj był dobry dzień, co się dzisiaj szykuje. Mamy spotkanie Xi-Biden. Chcecie na ten temat posłuchać? Piszcie, zrobimy komentarz. Natomiast no, rosyjska giełda nie przyłączyła się wczoraj do tych dużych wzrostów. Nasdaq prawie ponad 2%, polska giełda rosła też znacząco, prawie 4%, a jeżeli chodzi o surowce, no to mamy cały czas stabilizację i konsolidację na brandzie. A jeżeli chodzi o Urals, nadal poniżej 70, ale tutaj myślę, że już dzisiaj pojawi się 7 z przodu na Uralsie. Niestety, jak to woli. Jeżeli chodzi o gaz, bardzo stabilne, a jeżeli chodzi o waluty, no to jest dosyć silne umocnienie tego rubla. No i są już takie niepokojące sygnały z rządu, że chyba za bardzo i że coś trzeba zrobić, bo grozi 8 z przodu i rząd zaczyna się martwić, że chyba przesadzili, jeżeli chodzi o komisarzy walutowych i już się wzywa do tego, żeby być może troszeczkę złagodzić te kontrole i może jakoś próbować na tym zapanować, bo niedobry kierunek, jeżeli chodzi o wahania. Ty się nie znasz. Oni, komisarze walutowi, na razie się boją brać łapówki. Ale bo to pierwszy miesiąc w pracy. Teraz będzie już lepiej. Teraz to się już wyrówna. Słuchajcie, przechodzimy do pierwszej informacji. Okazało się, że Pentagon nieświadomie kupuje rosyjską ropę. Globalny charakter gospodarek i rynków sprawia, że wprowadzenie sankcji nałożonych na Stany Zjednoczone i ich sojuszników w odpowiedzi na inwazję Rosji w Ukrainie jest bardzo utrudnione, o czym oczywiście opowiadaliśmy wielokrotnie, te floty cieni, o mieszaniu ropy z innymi rodzajami, zdarzają się jakieś takie kontrakty między Niemcami a Kazachstanem, tam wszystko wiecie, wszystko jest płynne, jak to ropa. I mimo narzucenia pułapu cenowego istnieją trudne do wykrycia ścieżki, które uniemożliwiają wykrycie tego i przekonali się o tym Amerykanie i przekonał się o tym sam Pentagon. Departament Obrony, będący odbiorcą produktów naftowych od greckiej firmy rafineryjnej Motor Oil Hellas, był nieświadomy, że rosyjska ropa nadal trafia do statków i samolotów Pentagonu w europejskich bazach. Mimo oficjalnego zaprzestania zakupów rosyjskich produktów przez Motor Oil Hellas w marcu zeszłego roku,
po wprowadzeniu przez Stany Zjednoczone embargo, śledczy The Washington Post ustalili, że rosyjskie produkty nadal docierają do rafinerii firmy, teraz jednak trasą przez turecki terminal Dortiol. W ciągu tego roku, przynajmniej w 5 przypadkach, olej opałowy Rosniefti był kupowany przez firmę Fossil Trading ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a następnie przekazywany tureckiej spółce państwowej i dostarczany do tego Dortiolu. Mamy teraz zatem szlak Zjednoczone Emiraty Arabskie, później Turcja, następnie Grecja, no i na samoloty i statki USA. Według Washington Post w ciągu 2 lat Dirty Oil otrzymał 5,4 miliona baryłek oleju opałowego drogą morską, z czego 3,5 miliona pochodziło z Rosji. Od lutego tego roku, kiedy wprowadzono europejskie embargo na dostawy oleju opałowego z Rosji, Dirty Oil dostawy wyniosły 2,7 miliona baryłek, z czego prawie 70% stanowiły niestety paliwa z tego terminala. Od wprowadzenia embarga Pentagon podpisał nowe kontrakty z grecką firmą na ponad $1 miliard. Trudno się określić, ile z tego miliarda było opłacone na rosyjski olej opałowy, no ale niestety jest to jakaś duża część. I nie tylko Departament Obrony USA otrzymywał paliwo z rosyjskimi składnikami. Grecka firma dostarczyła ponad 1 milion baryłek paliwa lotniczego do rządów przedsiębiorstw we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, mimo że embargo na te produkty jest aktywne. Tureckie władze oczywiście nie podejmują działań przeciwko praktyce udawania, że rosyjskie produkty są innego pochodzenia, co zdaniem ekspertów jest motywowane korzyściami finansowymi, no i dobrymi stosunkami między Turcją a Rosją. No i człowiek jest świadomy, że tak się dzieje. Mati, No. przerwę ci. Przesuń sobie troszeczkę mikrofon, bo troszeczkę. O, dobra, okej, dzięki. Mam na tym już prawie na twarzy. Dobrze, jest lepiej. Człowiek jest świadomy, że dzieją się takie rzeczy, skala jest różna, raz większa, raz mniejsza, no ale jeżeli Pentagon nie jest w stanie tego wykryć, no to mam takie mieszane odczucia co do tego, jak świat ma się przed tym procesem zabezpieczyć. Ty, Paweł, mówisz, że to nie jest jakaś tam straszna rzecz i duża skala, no ale dzieje się. No to jest jak gdyby normalne. Będziemy mówili w niedzielę rano z Łukaszem Skibą na temat tego, co się dzieje na rynku ropy i na temat COP-u, co tam możemy się spodziewać, bo to jest dosyć jednak ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o rynek surowców i w ogóle jeżeli chodzi o klimat. Wiem, że część z Was chciałaby posłuchać na ten temat. No więc będzie troszeczkę inny punkt widzenia niż Asi, będzie taki bardziej zbliżony do mojego. No oczywiście tutaj więcej Łukasz będzie na ten temat mówił niż ja. Ja postaram się zadawać bardziej pytania i słuchać, zabawię się w Mateusza. Może zesparujemy Asię z Łukaszem. Tak, tylko że to są różne światy, więc może kiedyś zobaczymy. A teraz sobie przejdziemy do informacji tytułowej. Część z Was pewnie jest zainteresowana, co to się dzieje. No mamy kolejne agresywne wypowiedzi na temat Rzeczpospolitej. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował rozmieszczenie batalionu czołgów w Polsce w pobliżu granicy z Białorusią. Stwierdził, że jest to kolejny krok w kierunku eskalacji napięcia, a Białoruś wie, co z tym zrobić. Zdaniem rosyjskiego polityka Polska zwiększa zagrożenie dla Białorusi. Znaczy chyba przez ten jeden batalion. Słowa Rosjanina są wygłaszane po tym, jak w weekend minister Mariusz Błaszczak wziął udział w otwarciu jednostki wojskowej w Czartajewskie koło Siemiatycz i będzie tam finalnie służyło nawet 600 polskich żołnierzy z nowo utworzonej pierwszej dywizji piechoty Legionów, natomiast początkowo w Czartajewie będzie stacjonować ponad 100 żołnierzy, a po rozbudowie infrastruktury dopiero kilkuset na stałe.
No i co tam powinno się znaleźć? No, mówi się o tym, że będziemy mieli tam koreańskie czołgi K2, będą stacjonowały moździerze Rak i zestawy przeciwlotnicze Poprad. Tutaj ze strony Białorusi no mamy milczenie na ten moment. Zobaczymy, czy Łukaszenka w jakiś sposób zareaguje. Ostatnio wypowiadał się dosyć specyficznie. No tak bardziej jeżeli przyjaźnie chodzi- nawet. No tak, 11 listopada był bardzo przyjazny, mówił dobrze na temat polskich wyborów, wiązał z tym nadzieję, tak jak on się wypowiadał. No widzimy, że tu jest próba Rosji wpłynięcia na niego, żeby coś powiedział w odpowiedzi. I te informacje Pieskowa jakoś mocno nie rezonowały ani w polskiej, ani w rosyjskiej prasie, natomiast no może okazać się, że faktycznie Ja myślę, jakaś że to wypowiedź... nie jest takie, wiesz, delikatne ze strony Pieskowa, tylko to jest wezwanie do działania. Tak, znaczy, że my oczekujemy, tak? Oczekujemy, Tak. że Białoruś potępi, no i powie coś, co można by, co spowoduje eskalację. Jak widzimy, na razie Łukaszenka nie chce tej eskalacji, co nie znaczy, że taka wypowiedź się na przykład nie pojawi. My tego nie wiemy w tym momencie. Jeżeli się pojawi w najbliższych dniach, no to będziemy wiedzieli, że jest to zdalne sterowanie tym dronem. Tak, no że to jak gdyby na potrzeby Moskwy jest ta wypowiedź i ona pewnie będzie kierowana bardziej do Moskwy niż do Polski w mojej ocenie, jeżeli by się pojawiła. A to, że Łukaszenko milczy, no to też jest jakąś informacją dla Rosji. To jest w tym odpowiedzią. momencie. To też jest odpowiedzią, że nie od razu nie ruszył, wiesz, przed kamery. Tak, no bo oni się spodziewali, że on potępia i że ze strony Białorusi będzie podobny krok i tak dalej. Nic takiego No na ten moment nie ma. nabrał tak nie wody w usta, ale może kaszy w usta. Kaszy w usta. No może. Tak. Takie Może tak białoruskie może będzie przysłowie nowe. Przejdźmy do następnej informacji. Słuchajcie, załamanie rubla zgodnie z przewidywaniami pozwoliło podłatać rosyjski budżet. No i tu mamy informację wyprzedzającą, gdyż pewnie będzie w wielu telewizjach czy programach mówione o tym, jak to Rosja sobie świetnie poradziła i chcemy wytłumaczyć, jak to wygląda tak naprawdę. Zapewne pamiętacie, jak mówiliśmy o załamaniu rubla, że z jednej strony wpłynie to na społeczeństwo, a z drugiej pomoże budżetowi. No i mamy najnowsze dane. Załamanie kursu rubla, który umieścił rosyjską walutę wśród 3 najgorszych na świecie, wpłynęło pozytywnie na rosyjski budżet. Według danych Ministerstwa Finansów dochody rządu rosyjskiego wzrosły we wrześniu o 11% w porównaniu z sierpniem i o 28% w porównaniu z lipcem, osiągając maksymalny od początku roku poziom 2,7 biliona rubli. Niezwykle wysokie były dochody z podatku od ropy naftowej, osiągając rekordowy poziom od pierwszych miesięcy wojny. Tu się nałożyło i wzrost cen ropy na rynku, i osłabienie rubla. Przedsiębiorstwa naftowe przekazały 945 miliardów rubli w formie podatku od wydobycia minerałów, co stanowiło wzrost o 200 miliardów dolarów w porównaniu z sierpniem, oraz kolejne 106 miliardów rubli w formie podatku cła eksportowego. I tu jakby sobie to złożyć, to mamy ponad 1 bilion rubli, a wszystkie wpływy do budżetu państwa ze wszystkich źródeł to było 2,7, więc można łatwo zauważyć, co tą rosyjską gospodarkę napędza. Ostateczne dochody z sektora gazu i ropy wyniosły 740 miliardów rubli, były jednak one niższe niż suma przekazana do budżetu, gdyż rząd zwrócił koncernom naftowym prawie 300 miliardów rubli w formie dotacji na utrzymanie krajowych cen benzyny. Pamiętajcie, wracamy do tego. Była próba od tego odejścia, a teraz będzie powrót i trzeba będzie tą benzynę dotować. A jak ogólna inflacja i wzrosty wpływów z VAT? Dochody z innych sektorów gospodarki, poza surowcowymi, wzrosły rok do roku o 26%, osiągając 2 biliony rubli. W rezultacie wcześniejszy budżet zanotował drugi miesiąc z rzędu nadwyżkę wynoszącą 662 miliardy,
a skumulowany deficyt od początku roku zmniejszył się do 1,7 biliona rubli, co stanowi nieco mniej niż 60% rocznego planu. Ten roczny plan oni na początku roku prawie osiągnęli, mówiliśmy, czy nawet przekroczyli, natomiast teraz sytuacja z osłabieniem rubla i ze wzrostem cen ropy i gazu im bardzo pomogła. Natalia Orłowa, główna ekonomistka Alfa Banku, prognozuje, że słaby rubel może być kluczem dla uratowania budżetu w przyszłym roku, który obejmuje rekordowe wydatki na armię w wysokości prawie 11 bilionów rubli. Ministerstwo Finansów, mając na uwadze niski kurs rubla i rosnącą inflację, planuje zwiększenie dochodów o dodatkowe 36 bilionów rubli. I mamy więc dokładnie ten kurs, o którym mówiliśmy od dłuższego czasu. Jeżeli ktoś nie pamięta, nawet można odtworzyć chyba moje wideo z historii realnej sprzed pół roku, gdzie opowiadałem to na zasadzie wajchy, że na początku koszty wojny były po stronie państwa i chcieli ochronić społeczeństwo, a gdzieś na początku tego roku wajcha została przestawiona i wszystkie koszty są przerzucone na przedsiębiorców i społeczeństwo. W krótkim terminie Excel budżetu będzie wyglądał dobrze i będzie szedł komunikat w świat. W długim terminie pozbawia to społeczeństwo wszystkich oszczędności, hamuje inwestycje, no i wpędza ludzi w długi. Wszystkie te dane niestety będą teraz podbijane i zbuduje się raczej narracja, że Rosja jest silna i trzeba się z nią liczyć. Natomiast jeśli ten blef Zachód przejrzy, a mam nadzieję, że tak się stanie, no to Rosjanie widowiskowo cofają swoje społeczeństwo do czasów ZSRR. No bo te wpływy w budżecie muszą skądś być, no a będą z kieszeni podatników. Paweł, coś masz do dodania? No myślę, że bardziej cofają przez autosankcje, o czym wczoraj mówiliśmy w komentarzu. Jeżeli ktoś nie oglądał, to warto obejrzeć, bo była gorąca dyskusja pomiędzy mną a Mateuszem. I wygrałem, więc zapraszam do obejrzenia tego odcinka. No przegrałeś, nie widziałeś ankiety. Bo puściłeś ją zaraz na początku, więc ludzie nie widzieli. Kto jeszcze jak się wypowie? W ankiecie zająłeś ostatnie miejsce, wygrał Patruszew, ja byłem na drugim zaszczytnym miejscu, a ty byłeś ostatni. Ale Patruszew to jest też głos na mnie, chciałem powiedzieć, bo ja powiedziałem, że Patruszew podjął dobrą decyzję. Niestety. Dobrze. Znowu przegrałeś, drugi raz z rzędu. Dobrze. Koniec tych manipulacji, przechodzimy do następnej informacji. No i ona jest dla mnie tutaj chyba najbardziej topowa. Jeżeli czekaliście na jakąś topową, to teraz, słuchajcie, będzie. I ona nie będzie miła, bo w Rosji mamy epidemię, jeżeli chodzi o zachorowania na choroby zakaźne. Najgorsza sytuacja jest, jeżeli chodzi o odrę. Jakiś czas temu w Polsce mówiono, że jest epidemia odry. Nie pamiętam, ile tych przypadków było, ale powiedzmy poniżej chyba 100. Natomiast w Rosji w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2023 wykryto 288 razy więcej przypadków niż rok wcześniej. I to jest stopa zwrotu na poziomie. To jest stopa, tak. To tutaj mamy 28, jakby ktoś wolał w procentach, 28 tysięcy procent, czyli od stycznia do września 2023 w Rosji wykryto 8073 przypadki odry w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. No ktoś może powiedzieć, lepiej wykrywają. Natomiast jeżeli spojrzymy na szczegółowe dane, okazuje się, że nie, że powód jest inny. Tutaj mamy informację, że większość przypadków, około 5000, to dzieci poniżej 14 roku życia i według statystyk obecna dynamika zachorowań i liczby zakażonych jest rekordowa od 2015 roku, ale wtedy o rząd wielkości mniej było, czyli było było 862 przypadki, a teraz mamy 8073, a więc mamy rekord, jeżeli chodzi o historię Rosji. Również wzrasta częstość występowania innych zakażeń,
Tym samym krztusiec na przykład urósł w przeciągu 9 miesięcy o 1096% do 20 tysięcy przypadków, z czego 17,4 tysiąca przypadków to dzieci, czyli dzieci chorują tutaj na krztusiec również. Mamy też wzrost zachorowania na ospę wietrzną. Kiedyś informowałem również na temat innych chorób, w tym chorób wenerycznych. No, sytuacja jest zła, a więc nie tylko dotyczy to tych najmłodszych, ale również starszych. No, jeżeli chodzi o choroby zakaźne, to rok 2022 już był zły, a 2023 no, jest dramatycznie zły, można powiedzieć. Natomiast w rosyjskiej prasie pojawiły się dodatkowe informacje i bardzo taka zła tendencja, ponieważ zgadnij, jaki powód jest podawany tego wzrostu zakażeń. Ja bym nie wpadł na to, ale od razu Ja powiem. podejrzewam, że Zachód i pewnie jakieś zmutowane komary albo coś. Nie, wiesz co? Chociaż już zima, to wiesz, to już ciężko będzie komary. Migranci No z tak, sąsiednich tak. krajów, którzy według rosyjskiej prasy, no i to jest bardzo takie niepokojące, no bo widzimy te nastroje antymigranckie, no co w tym momencie dla Rosji zakończy się katastrofą jeszcze bardziej na rynku pracy. Paweł, No bo spokojnie, daj im pracować. Niech Też. robią swoje, nie podpowiadaj. Dobrze. No, w każdym bądź razie tendencja zła. Obwinia się tych migrantów za wszystko, co złe przytrafia się Rosji obecnie, a prawda okazuje się bardziej prozaiczna, jak to w Rosji. No i tu mamy dane, które pochodzą od specjalistów, a oni mówią tak. Wybuch epidemii odry był dość spodziewany w kontekście niedoboru szczepionek. Wraz z początkiem sankcji zniknęły zagraniczne szczepionki. Krajowe przeciwko odrze, różyce, śwince nie są dostępne, nie znajdziesz ich w szpitalach i prywatnych klinikach. Na wszystkie myślę, że trzeba dzieci, będzie- na wszystkie choroby, które dzieci mają przejść i mają przejść łagodnie, to nie ma szczepionek. Znaczy Świnka, ich jest mniej, odra, tak? Ich jest No. mniej, a te zagraniczne, na niej nie ma sankcji, żeby była jasność. Natomiast przestały być sprowadzane, w mniejszym stopniu są sprowadzane do Rosji i są faktycznie niedostępne, to potwierdzają tutaj eksperci. A więc myślę, że trzeba jakiś list do Putina, bo znowuż minister zdrowia no, słabo sobie radzi, chociaż z drugiej strony no, ma ograniczone fundusze, bo pamiętajmy, że w tym roku ma mniej pieniędzy, a w przyszłym roku będzie miał jeszcze mniej pieniędzy na ochronę zdrowia. A nie chcą kupić na przykład szczepionek w Indiach. Mogliby. No nie chcą. A nie Mogliby. chcą. No to mają sobie sami rzepkę skrobią, że tak powiem. No, ale w Rosji mnie nic nie zdziwi, więc. Chociaż no, wiesz, mówią, że te z Indii są słabej jakości, a więc. To lepiej w ogóle nie mieć żadnych. No oni idą na zasadzie takiej, że przetrwają najsilniejsi i ich naród będzie wtedy taki super mocny po tych kilku latach. Tak, ale wiesz, no jeżeli my mamy na przykład takie informacje, że Rospotrebnadzor twierdzi, że tu sytuacja jest pod kontrolą, no to po co oni się mają martwić, nie? No ile zadaniem jest depopulizacja, czy jak to się nazywa? Rekord, wiesz, zakażeń, tak. No to wtedy idzie wszystko pod kontrolą, tak. To można powiedzieć, że tak. Ciężko będzie to opanować, wiesz, bo to jest, mieliśmy przykład z pandemią, jak to później się rozchodzi, nie? Jest najpierw źródełko, ale potem już kontrolę nad tym tracisz, nie? To tak, już bo jest żeby to było też zrozumiane, to nie jest tak, że, bo to mówimy o średniej, a więc są gdzieś regiony, gdzie mamy po prostu ogniska tej epidemii, a są, gdzie nikt nie choruje, tak? Bo to tak wygląda, to nie jest tak, że najwyżej otoczą wioskę i 1000 dziecko choruje, tak? Tylko to jest tak, że są po prostu wioski, gdzie chorują prawie wszystkie dzieci. No tak. Ciężkie tematy. Opowiadaj może o czymś innym, takim bardziej finansowym. Wiesz co, to te finansowe sobie zostawię na koniec albo na jutro. Powiemy sobie na temat Azerbejdżanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, bo te kraje zamierzają eksportować zieloną energię, słuchaj, do Europy, czyli coś, co jest na czasie z pominięciem Rosji. To podwójnie Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan uzgodniły, że przygotują specyfikację istotnych warunków zamówienia
przyszłości i utworzą spółkę joint venture zajmującą się eksportem zielonej energii do Europy. Porozumienie zostało podpisane przez ministrów energetyki i gospodarki 3 krajów w Baku, poinformowała służba prasowa kazachstańskiego Ministerstwa Energetyki. Po spotkaniu szefowie departamentów podpisali wspólny komunikat, zwrócili uwagę na potencjał kraju w dziedzinie energetyki. Ministrowie uzgodnili utworzenie grupy roboczej. Planowane jest ogłoszenie przetargu na przygotowanie studium wykonalności projektu. Przedstawiciele 3 krajów zgodzili się również zbadać perspektywę utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu realizacji projektu. No i to jest dosyć ciekawe, jeżeli spojrzymy na te informacje, które wczoraj podawaliśmy, czyli z jednej strony Rosjanie chcą kupować, inaczej, chcą sprzedawać Chińczykom, albo inaczej, Chińczycy będą dostarczać śmieci i CO2 do Rosji, żeby składować, a kraje Azji Centralnej będą eksportować swoją zieloną energię do Europy. Tak, No, i pewnie na technologii ciekawy, chińskiej. Tak, Na technologii chińskiej. I to wtedy wszystko się a z Rosji robimy rezerwat, otaczamy wysokim murem i niech tam chorują na Odrę. Ale zobacz, jak gdyby jakie różne postawy. Tutaj będziemy wysyłać zieloną energię, a Rosjanie wpadają na pomysł, będziemy skupować CO2 i śmieci ze świata. To tak. Nie, no to jest dobre, no przydaje się taki kraj. Przydaje się taki kraj, gdzieś to trzeba wszystko Nie, no wrzucić. ciekawe jak gdyby podejście, tak? Podejście tak, że tutaj te kraje Azji Centralnej próbują skorzystać z sytuacji, która obecnie istnieje i faktycznie to, co było kiedyś w ogóle poza ich zasięgiem, tak? Czyli współpraca z Unią Europejską, no bo kto by tam bez kij. No było to politycznie odcinane przez Rosję, no nie oszukujmy Nie, jeszcze się, tam trzeba Rosjan pytać o zgodę i tak dalej, nie? To problemy. A teraz widzimy, że ta współpraca faktycznie jest coraz większa, no i ta współpraca z krajami ościennymi, tak? Turcja, Iran, Chiny. No widzimy, że tu bardzo dużo się dzieje. To jest często region, który jest pomijany w tych głównych wiadomościach, a szkoda. To jest rzecz, która jest pomijana w większości programów naszych jakichś w Polsce, takich politycznych, geopolitycznych. Izolacja gospodarcza Rosji. Nikt na to nie zwraca uwagi, mało kto o tym mówi, mówią o tych czołgach, rakietach, będą budować, tak, a czemu nie bierzecie pod uwagę tego, że Rosja staje się izolowana gospodarczo, kraje ościenne przechodzą pod wpływy Chin, dogadują się z Unią Europejską, w ogóle to jest pomijane, to nieważne jest, to jest mega ważne, to jest ważniejsze niż te czołgi. Bo czołgi to są czołgi i trzeba je wyprodukować, jadą i się zniszczy. Natomiast relacje gospodarcze, które teraz się tworzą, one są perspektywiczne i one się będą rozwijać, a świat się buduje na interesach, a niszczy na wojnie, a Rosja wybiera permanentną wojnę. To jest bez sensu. Po prostu. I tym akcentem się pożegnamy. Trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.